Cześć, jestem w tej chwili w Dublinie nad rzeką Liffey. Właśnie zacząłem zwiedzanie. W Irlandii byłem już w sumie dwukrotnie, ale jakoś nigdy wcześniej nie miałem okazji, żeby zobaczyć sam Dublin. Generalnie miasto podobno jest ciekawe, sprawdzę to. W tej chwili moim celem jest ten okręt, który widać po drugiej stronie za mną oraz przejście się wzdłuż rzeki. Czy jest Dublin ciekawy? Zobaczymy i przekonamy się o tym w ciągu dnia. Dublin jest ciekawym miastem, a jego zwiedzanie warto rozpocząć od spacery nad rzeką Liffey, przy której zobaczycie wiele ciekawych rzeczy. Jednym z bardziej charakterystycznych elementów jest most Samuel Beckett, który ma bardzo ciekawy wygląd, a po północnej stronie powinien Was jeszcze zainteresować budynek The Convention Center Dublin, a także replika XIX-wiecznego statku Jenny Johnston, którym do Ameryki popłynęli imigranci z Irlandii. Nieopodal statku znajduje się pomnik Wielkiego Głodu, poświęcony Wielkiemu Głodowi w połowie XIX wieku, w wyniku którego populacja Irlandii zmniejszyła się o połowę w wyniku śmierci bądź emigracji. Pomnik ma formę kilku naturalnej wielkości postaci, którzy opuszczając Irlandię szukali dla siebie lepszego życia. Podobny znajduje się w Toronto. Jesteśmy w tej chwili na O'Connell Street. To jest taka ulica, gdzie znajduje się dużo monumentów. Jedna z takich głównych ulic Dublina, którą też warto zobaczyć. A jak się przyjrzycie za mną, nie widać go dobrze. Spróbuję troszeczkę podnieść kamerę. O, w tej chwili. Widzicie taką iglicę, to jest Spire, czyli taki monument o wysokości 120 metrów. Taka iglica, która jest chyba najwyższym punktem w Dublinie. O'Connell Street jest miejscem, gdzie warto się przespacerować, aby zobaczyć ciekawe monumenty i słynny Spire, który na mnie jednak nie zrobił aż tak ogromnego wrażenia. Spacerując po Dublinie można natknąć się na XVIII-wieczny kościół przerobiony na bar. Wizyta w nim może być ciekawym doświadczeniem. Destylarnia Jameson powstała w 1780 roku. Można ją zwiedzać, jak również wziąć udział w różnych wydarzeniach. Nawet jeśli nie macie ochoty, to warto wejść do znajdującego się tam pubu i zobaczyć go od środka. Jestem w tej chwili w destylarni jednej z najsłynniejszych whisky irlandzkich, a mianowicie destylarni Jamesona. Można sobie tutaj oczywiście pozwiedzać tą destylarnię, jest wersja też z degustacją whisky. Natomiast ja niestety nie mam tyle czasu, mam tylko jeden dzień, jeszcze dużo punktów przede mną, więc jedynie zatrzymałem się tutaj na chwilę, żeby skosztować, jak smakuje ta whisky. Więc można sobie zamówić tutaj w barze za mną whisky czystą, albo mogą też przygotować jakiegoś drinka, które wyglądają całkiem fajnie. Wyglądają w ten sposób. Natomiast pamiętajcie, że oczywiście alkohol jest tylko do osób dorosłych, więc ta część nie była poświęcona dzieciom. Ja za chwilę ruszam dalej i zobaczymy jeszcze, co ciekawego pokaże nam Dublin.
Znajduję się w tej chwili koło katedry Kościoła Chrystusowego w Dublinie. Nie zdecydowałem się na wejście do środka z uwagi na to, że mam trochę mało czasu, a wstęp jest płatny, kosztuje 11 euro. Natomiast warto wspomnieć parę słów o tej katedrze. Pierwotnie powstała ona w XI wieku, w XII wieku została rozbudowana, a w XIII jeszcze dodatkowo powiększona. Potem z kolei w XVI wieku uległa uszkodzeniu, natomiast w XIX ją później przebudowano. Także w tej chwili to, co widać za mną, to jest właśnie efekt tych XIX-wiecznych przebudowań. Z pewnością jest warta tego, żeby wejść do środka, jeśli będziecie mieć troszeczkę więcej czasu, a ja tymczasem zbieram się dalej i zwiedzam Dublin w dalszym ciągu. Katedra Kościoła Chrystusowego położona jest nieopodal rzeki Liffey. Wstęp jest płatny, a bilety kosztują około 12 euro. Świątynia nazywana jest również Katedrą Świętej Trójcy. Jej obecny wygląd zawdzięczamy renowacji w XIX wieku. Znajduję się w tej chwili we wnętrzu katedry Świętego Patryka. Według legendy Święty Patryk w pobliskiej studni miał chrzcić nawróconych na chrześcijaństwo i w wyniku tego w tamtym miejscu zbudowano kościół. Natomiast obecna budowla powstała w 1220 roku. Wstęp do środka kosztuje 10 euro. Zdecydowałem się wejść, żeby zobaczyć wnętrza tej świątyni i przyznam Wam, że są niesamowite. Możecie je zobaczyć w tle za mną. Wstęp do katedry Świętego Patryka kosztuje 10 euro i w moim przekonaniu warto z tego skorzystać. Wnętrza są bardzo ciekawe. Długość katedry wynosi 74 metry, a samej nawy 40 metrów. Najstarszą częścią katedry jest baptysterium. Warto również wspomnieć, że obok świątyni znajduje się niewielki park, po którym warto się przespacerować. Dublin jest miastem, w którym znajdziemy mnóstwo zieleni. Największym zieleńcem jest położony poza centrum Phoenix Park. Natomiast spacerując po mieście warto zwrócić uwagę na Stevens Green położony w pobliżu Grafton Street. Zobaczyć tam można również mnóstwo ptaków, a prowadzi do niego od północy niewielki łuk triumfalny Fusiliers Arch. Grafton Street jest główną ulicą handlową Dublina, którą wytyczono na początku XVIII wieku. Spotkacie tam wielu artystów, którzy muszą się zarejestrować, a występować mogą maksymalnie przez godzinę. Jednym z miejsc, które definitywnie warto odwiedzić w Dublinie, jest biblioteka Trinity College. Niestety okazało się, że chętnych jest tak wiele, a dzisiaj jest niedziela, że sprzedali dzisiaj 5000 biletów i się już nie udało. Więc jeśli będziecie kiedyś zwiedzać Dublin i będziecie chcieli wejść do środka,
to zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie zarezerwowanie biletu online, jest to możliwe, a biblioteka znajduje się w tej chwili w tle za mną, także ja musiałem obejść się smakiem. Mam nadzieję, że Wam się uda, no chyba że kiedyś tu wrócę. Biblioteka Trinity College zaliczana jest do najpiękniejszych tego typu miejsc na świecie, a długa sala robi ogromne wrażenie. Można ją zwiedzać, ale lepiej kupić bilet online. Jedną z ciekawych atrakcji Dublina jest miejscowy zamek. W tej chwili znajduję się na dziedzińcu. To jest taka trochę nowsza część. Starej części Wam na razie nie pokazuję. Zobaczycie ją na filmie, z uwagi na to, że i tak jest ogrodzona i jest w renowacji. Wstęp do zamku kosztuje 8 euro, także gdybyście chcieli wejść, to myślę, że może to być fajna atrakcja. Pierwszy zamek w Dublinie powstał w XIII wieku, ale po pożarze w XVII wieku pozostał tylko fragment, który aktualnie jest w remoncie. Będąc tam, warto wejść na dziedziniec. Zwiedzając Dublin nie możecie pominąć Temple Bar, czyli nadrzecznej dzielnicy pełnej typowych irlandzkich pubów z muzyką na żywo. Każdy z nich ma niesamowity klimat, który koniecznie trzeba poczuć. Niektóre z nich są zatłoczone nawet w ciągu dnia. Sami zobaczcie zresztą, jaki klimat tam panuje. Kończą powoli zwiedzanie Dublina. Zajęło mi to raptem kilka godzin, no ale też, tak jak mówiłem na wcześniejszych nagraniach, nie za bardzo wchodziłem do wnętrz, gdzie wyjątkiem była tylko katedra świętego Patryka. Natomiast znajduje się tu dużo więcej fajnych atrakcji, właśnie m.in. biblioteka Trinity College, do której wnętrza nie udało się wejść, małe Muzeum Dublina czy Muzeum Guinnessa. Muzeum Guinnessa jest w tej chwili poza moim zasięgiem czasowym, gdyż było czynne tylko do 5 i nie planowałem do niego wchodzić. Gdybym miał 2 dni, to pewnie bym skupił się również na wstępach do większej ilości atrakcji. Dotychczas w Irlandii byłem dwukrotnie, teraz jestem 3. raz. Wcześniej byłem 2 razy po tygodniu i bardziej skupiałem się wówczas na miejscach położonych gdzieś poza Dublinem. Zazwyczaj były to jakieś góry, klify czy jakieś miejsca związane z naturą. Natomiast jakoś dotychczas Dublin omijałem szerokim łukiem. Przyznam się szczerze, że faktycznie, jeżeli byście kiedyś planowali Irlandię, to skupcie się na wszystkim innym. Dublin jest ciekawy, ale tak na szybki strzał. Natomiast gdybyście mieli kiedyś dylemat, czy wybierać się do Dublina, mając mało czasu na zwiedzanie pozostałych miejsc w Irlandii, skupcie się na pozostałych miejscach w Irlandii.